Hejka! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z Kambodży. Dzisiaj pokażemy Wam, jak wygląda mały loop, który się robi w kompleksie Angkor. Jego oczywiście zaczyna się od najsłynniejszej świątyni, czyli Angkor Wat. Tą świątynię możecie zobaczyć w poprzednim odcinku, a teraz idziemy oglądać kolejny. Zapraszamy! Jesteśmy właśnie przed główną bramą do miasta albo miasta świątyni Angkor Thom. Jest to przepiękna brama, przepiękny most z kilkudziesięcioma rzeźbami z każdej strony. I teraz będziemy zwiedzać jedną z głównych świątyń poza Angkor Wat, która znajduje się w tym kompleksie, czyli świątynię Bayon. Oprócz świątyni Bayon są tu jeszcze dwie inne świątynie, także zobaczymy trzy. W poprzednim odcinku poruszałem garść praktycznych informacji, ale jako że nie każdy z Was musiał go oglądać, to może szybko je powtórzę. Jeżeli chodzi o kompleks Angkor, najlepiej jest zatrzymać się w Siem Reap. To jest świetna baza hotelowa. O Siem Reap również zrobiliśmy odcinek. Samo wejście tutaj kosztuje $37 na jeden dzień, $62 na 3 dni, na 7 dni są to $72, a jeżeli chodzi o wynajęcie tuk-tuka, $15-20 w zależności od tego, co chcecie robić. To jest naprawdę uczciwa cena. Nie dajcie się zwieść. Za $15-20 bez żadnego problemu znajdziecie tutaj kierowcę. Przyjeżdżacie do kompleksu Angkor, możecie zrobić tak zwane dwa loopy. Mały loop i duży loop. Mały loop jest to loop, który zajmuje mniej czasu, ponieważ świątynie są blisko siebie. Jest to na przykład Angkor Wat, Angkor Thom, Bayon, tego typu świątynie. Jeżeli chodzi o loop duży, są to świątynie, które są od siebie oddalone. Da się zrobić te dwie trasy osobno. Na jeden dzień raczej jest to niemożliwe. My postaramy Wam się pokazać oba. Dotarliśmy do świątyni Bayon. Jak widzicie, jest jedyna w swoim rodzaju. A dlaczego? O tym zaraz Wam opowiemy. Świątynia Bayon słynie z tego, że ma 54 wieże i na tych 54 wieżach znajdziecie 216 wyrazistych, spokojnych twarzy. Jest to ewenement na skalę światową. Nie wiem, czy gdziekolwiek indziej można spotkać taką świątynię. Świątynia Bayon została zbudowana przez króla Jayavarmana VII pod koniec XII wieku. Stoi w samym centrum starożytnej stolicy khmerskiej Angkor Thom. Pierwotnie była to świątynia buddyjska, a później została świątynią hinduistyczną. Wejdźmy teraz do środka, pokażemy Wam z bliska te twarze i to, jak wygląda ta świątynia. Świątynia ta charakteryzuje się również przepięknymi zdobieniami. Są one może nieco inne niż te w Angkor Wat, ale musicie przyznać, że naprawdę są przepiękne. Każda z tych kolumn wygląda bardzo podobnie i każda jest niesamowicie pięknie udekorowana. Spójrzcie, tutaj też możecie spotkać małpy. Teraz się ukrywają, że niby ich nie ma, ale jak się zbliży, to już widać, że tam harcują. A tam ktoś się już skrada. W środku świątynia wygląda naprawdę bardzo spokojnie. Rzadko spotyka się tu jakichś ludzi, mimo odmiana po Angkor Wat. I tradycyjnie już przepiękne reliefy na ścianach. Płaskorzeźby zachowane w gorszym stanie niż w Angkor Wat, ale też bez problemu można rozpoznać, co znajduje się na załączonym obrazku. Na mnie świątynia zrobiła niesamowite wrażenie. Bardzo mi się podoba. Tak, to jest bardzo fajna świątynia. Właśnie ważka nam usiadła Na telefonie? na telefonie, więc... O, już poleciała. Mnie również ta świątynia bardzo się podoba. Ona ma taki fajny klimat, szczególnie po tym, jak się odwiedzi Angkor Wat. Tutaj jest spokój, cisza, te małpy wszędzie biegają, także naprawdę warto tutaj wpaść. Wiecie, nie musicie tutaj spędzać 2 godzin, naprawdę, ale zawsze przyjemnie jest podjechać.
No i teraz jeszcze zobaczymy sobie te dwie świątynie poboczne i pojedziemy dalej. Tutaj małp spotkacie naprawdę dziesiątki, jak nie setki, ale uważajcie, one są przyzwyczajone do tego, że ludzie dają im jedzenie, więc potrafią być lekko natarczywe. Uważajcie też nad sobą, bo nigdy nie wiecie, kiedy spotkacie jakąś małpę. A jak chcecie trafić do kolejnej świątyni, wystarczy, że wyjdziecie wyjściem zachodnim, przejdziecie przez ulicę, macie taki uroczy lasek i już zaraz w tym lasku wam się te świątynie ukazują. Już samo wejście do świątyni jest imponujące i człowiek może pomyśleć, że to koniec, a tutaj widzicie taki długi pomost i tam dopiero jest ta główna część. Spójrzcie, jakie to jest ogromne. Świątynia, którą widzicie za nami, nazywa się Bafuon. Przynajmniej tak nam się wydaje, że tak się to wymawia. Nic więcej o niej nie wiemy, bo trafiliśmy na nią przez przypadek. Także jak czegoś się dowiemy, to wam powiemy, a jak nie, to zrobimy fajne ujęcia tej świątyni. Podoba mi się tutaj. Fajny jest ten długi pomost, który prowadzi do tej świątyni. Pewnie to będzie najfajniejsza część tej świątyni, ale zobaczymy. Tak wygląda świątynia w środku. Musicie przyznać, że robi wrażenie. Kilka pięter, a my już jesteśmy na którymś tam tarasie. Ogólnie się bardzo fajnie chodzi po tych świątyniach. Wiecie, to jest taki spacerek wśród zieleni, wśród drzew, w takiej dżungli, dookoła pełno kamieni. I można co jakiś czas odkryć jakiś cud architektury zbudowany kilkaset lat temu. Mnie również jest tutaj bardzo przyjemnie. Gdyby tylko nie te krople deszczu. No i słuchajcie, na tą świątynię, jeżeli tylko macie ochotę, prowadzą schody, więc możecie wejść na samą jej górę. Ciężko się wychodzi po tych schodach, jednak zmieniliśmy zdanie. Ale czego się nie robi, żeby pokazać wam, naszym telewidzom, jak to wszystko wygląda. Dowód, że mój mąż też idzie, nie tylko ja. Ale ja się już zapałam, więc postanowiłam nagrywać. Weszliśmy, jesteśmy na samej górze. Zrobiliśmy to specjalnie dla was, więc poprosimy o lajki, komentarze i suby. No i teraz wam pokażemy, jaki tutaj jest widok z tego miejsca. Tak wygląda szczyt piramidy. Od razu wam odpowiem, tu nie można wchodzić, więc nie to, że my odwalamy kichę. Jeszcze wam szybko pokażę, jak ta świątynia wygląda z przodu. Także wejście, którym wchodziliśmy, tamten taras czy podest, po którym szliśmy, nie wiem, czy pamiętacie. Teraz możecie trochę lepiej zrozumieć, jak ogromne są to budowle. Te widoki z góry są naprawdę bajeczne. Jeżeli chodzi o tą roślinność tutaj, człowiek naprawdę czuje, że to jest niezła dżungla. No i cóż, niestety zaczyna padać, więc my będziemy powoli schodzić, bo te schody są dość strome. Przeżyliśmy. Zeszliśmy, udało nam się, tak jak Gabi mówi, jesteśmy, nazwijmy to na wpół martwi, czyli jeszcze żywi, ale naprawdę uważajcie na tych schodach, szczególnie jak jest ślisko. A w nagrodę teraz musimy przejść całą świątynię dookoła, żeby z niej wyjść. Po kilku minutach jazdy tuk-tukiem dotarliśmy do kolejnej świątyni. Ta świątynia jest bardziej schowana w dżungli, więc musimy do niej dotrzeć spacerując takim klimatycznym chodniczkiem. I słuchajcie, już widać tam w oddali zarysy przepięknej świątyni. Aha, bo przy długim monologu zapomniałem dodać, że świątynia ta nazywa się Takeo Temple. A oto Takeo Temple w pełnej okazałości. Wchodzimy do środka. No i jakbyście się zastanawiali, to dokładnie, znowu schody. Ja wiem, że to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Posłuchajcie tej ciszy. Tylko odgłosy dżungli. Nawet ludzi chyba żadnych tu nie spotkaliśmy.
Jeżeli chodzi o kompleks Angkor, to oczywiście w Angkor Wat macie tysiące turystów. Później w Bayon też turyści się jacyś trafią. A później oni wszyscy się rozjeżdżają. Każdy idzie w swoją stronę. Więc my na przykład przyjechaliśmy do tej świątyni i słuchajcie, jest ona tylko dla nas. Oczywiście do momentu, aż przyjedzie następna grupa i wtedy my będziemy im przeszkadzać. Także musicie o tym pamiętać. Tutaj cały czas wszystko kursuje. W tym momencie jesteśmy sami, a zaraz może przyjechać cały autobus. To jest świątynia starsza niż Angkor Wat. Jest ona z późnego X wieku. Także i architektura, jak widzicie, bardziej przypomina tą architekturę Angkor Thom, czyli wcześniejszą, taką bardziej piramidalną. Słuchajcie, Gabi poszła na górę. Ja postanowiłem, że w takim razie opowiem wam trochę, dlaczego my w ogóle tu jesteśmy. My przyjechaliśmy do Kambodży specjalnie po to, żeby pokazać wam kompleks Angkor i wiąże się to z tym, że to są stare stolice, nazywane są tutaj starożytnymi stolicami Khmerów. Oczywiście teraz to wszystko jest już całkowicie niebyłe, bo stolica znajduje się w Phnom Penh w zupełnie innym miejscu, ale była to w wieku od VI, VII, VIII do wieku XIV-XV bardzo, bardzo rozwinięta cywilizacja. Niektórzy mówią nawet, że cały ten obszar zajmował więcej niż ówczesny Londyn. Mówi się, że mieszkało tu nawet 1 milion osób, więc jest to bardzo mocno nieodkryta jeszcze historia. Jeszcze archeolodzy i historycy bardzo mocno pracują nad tym, żeby całą prawdę poznać. Jest bardzo mało źródeł. Są to głównie źródła chińskie. No i rzeczywiście taka nieodkryta cywilizacja wydaje się bardzo fascynująca. A oto i Gabriela na szczycie. A tak to wszystko wygląda na górze. Świątynia całkiem fajna, ale już troszeczkę mamy przesyt tych takich świątyń w kształcie piramid, bo wiecie, tam trzeba naprawdę wysoko chodzić. Musicie też pamiętać, że te świątynie są do siebie podobne. Są takie, które się różnią, ponieważ mieliście różne okresy, różne style, więc jest styl Bayon, jest styl Angkor Wat i one rzeczywiście się od siebie różnią, ale jeżeli pojedziecie do 3-4 świątyń, które są w tym samym stylu, to one są naprawdę bardzo podobne. Więc tutaj możecie się tego spodziewać, co nie zmienia faktu, że fajnie było wstąpić, a teraz szukamy kolejnego miejsca. Teraz jesteśmy w miejscu naprawdę wyjątkowym. Każdy facet to wie, że to wyjątkowe miejsce, bo każdy facet oglądał Tomb Raidera z Angeliną Jolie w 2001 roku. Ona kręciła tu film i ten film naprawdę był tu kręcony. To nie są żadne efekty specjalne, tylko tutaj kręcili film. Jesteśmy w świątyni Ta Prohm, która została zbudowana na przełomie XII i XIII wieku. I ona właśnie jest w stylu Bayon. Zobaczycie, jak to wygląda. W dużym skrócie styl Bayon to są niskie budynki połączone ze sobą korytarzami. A ja chciałam dodać, że pozdrawiam Anię i Wojtysia, z którymi graliśmy w Tomb Raidera. Co tam architektura? Ważne, że była gra. Taka informacja dla Was, jak kupicie bilety. Tutaj wszędzie te bilety trzeba pokazywać. Także przy każdej bramie, przy każdej świątyni musicie pokazać. To są bilety, które mają Wasze zdjęcia, więc wiecie, nie przycwaniakujecie. Ale fajnie jest, że można na telefonie, można kupić online i nie trzeba nic drukować, można pokazywać na telefonie, jest okej. To, co jest fajnego w tej świątyni, poza samą świątynią oczywiście, to jest to, że tutaj na wejściu przechodzi się przez taką piękną bramę z 4 głowami. Później idziecie sobie w dżungli i słyszycie dźwięk granej tradycyjnej muzyki.
Tutaj to jest jedyne miejsce, gdzie ta muzyka jest grana. Za każdym razem jak tu jesteśmy, to słyszymy tą muzykę. I tam właśnie siedzą sobie panowie i grają na tradycyjnych instrumentach. Ja jeszcze tylko wam dodam, dlaczego ta świątynia jest tak wyjątkowa i dlaczego wszyscy ją tak lubią. Ano dlatego, że to jest świątynia pochłonięta przez dżunglę. Tutaj macie te słynne drzewa, które wyrastają w świątynię. Ta świątynia jest bardzo mocno podniszczona. Teraz podobno trwają jakieś prace konserwatorskie. Ciekawe jak to wygląda. Jak byliśmy tu kilka lat temu, naprawdę wyglądała tak niesamowicie, że my ostatniego dnia przyjechaliśmy jeszcze raz tylko po to, żeby ją zwiedzić i nic poza tym. Naprawdę polecamy ją o zachodzie słońca. Magiczne wrażenie robi. Rozpoczynamy zwiedzanie świątyni. Ja muszę powiedzieć, że kilka lat temu wyglądało to zupełnie inaczej. Nie pamiętam tych podestów wszystkich. Zobaczymy jak to wygląda dzisiaj. Idziemy znaleźć słynne drzewo. Minęliśmy wejście. To jest taki pierwszy pawilon. Te drzewa już tutaj widać jakie są ogromne. Teraz znajdujemy się na dziedzińcu połączonym takim przejściem z kolejnym pawilonem. A tam w oddali już te główne drzewa, po które tu przyjechaliśmy. Ta świątynia jest tak zniszczona, że tutaj wszędzie leżą takie gruzowiska. Wiecie, te gruzowiska to kiedyś były normalnie ściany świątyni, więc być może kiedyś to się jeszcze zmieni, ale na razie ja powiem tak, mi się dużo bardziej taki klimat podoba, niż jakby to sztucznie teraz odbudowywali, chociaż pewnie jak odbudują, to zmienię zdanie. Tutaj możecie zobaczyć już te drzewa, które stoją dosłownie na świątyni. Tam już jedno drzewo oplata mur. Tutaj drzewo oplata kolejny mur. To jest naprawdę najbardziej klimatyczna świątynia ze wszystkich. Tak się zastanawiałem, czy jak tu przyjadę po tych kilku latach, nadal będzie mi się podobała. I muszę przyznać, że dla mnie póki co nadal jest highlightem. Słuchajcie, to nie jest żaden wąż, ani nic takiego podobnego. To jest po prostu konar drzewa, który postanowił położyć się na murze. Tada! Dotarliśmy pod słynne drzewo. Musicie przyznać, że wygląda niesamowicie. No jak się zastanawiacie, czy jest popularne? Tak, jest popularne. Zdecydowanie. Miód dla uszu. Ja jeszcze tylko dodam, że ten budynek, ta budowla, właściwie tu wiele budynków, jest to buddyjski klasztor oraz uniwersytet. Został zbudowany przez mojego ulubionego króla Jayanawara VII i on potrafił pomieścić blisko 13 000 ludzi. Więc wyobraźcie sobie, jakie to musi być wielkie miejsce. Wbrew pozorom tamto drzewo to wcale nie jest ulubiona część świątyni, przynajmniej według mnie. Tutaj macie taką zniszczoną część, gdzie znajdziecie dużo więcej drzew, które wyglądają naprawdę imponująco. Teraz wam tą część pokażę. Tutaj się będziecie przechadzać takimi korytarzami. Tu naprawdę widać, jak to jest zniszczone. Podtrzymuje, żeby się nie przewróciło. Jakaś taka, wiecie, konstrukcja. Wszędzie macie te drzewa. Wygląda to jak takie typowe miejsce, które jest nieruszone przez człowieka, tylko przez naturę. I zaraz zobaczycie takie bardzo fajne, znane drzwi. Przede wszystkim z filmu z Larą Croft.
Wyobraźcie sobie, że to kiedyś to były pełne budynki, gdzie można było normalnie chować się przed deszczem, tutaj akurat studiować bądź modlić się. Naprawdę te przestrzenie są przeogromne i jeszcze ta natura, która tutaj wchodzi, daje taki efekt. Ja się trochę czuję, jakbym oglądał Księgę Dżungli. Są mi słynne drzwi, oplatające je korzenie i przeogromne drzewo. Jak widzicie, miejsce jest mega popularne, ale naprawdę zdjęcia tutaj są bardzo, bardzo fajne. My polecamy 3 rodzaje. Po pierwsze na portrecie, po drugie 0,5, a po trzecie panorama. I wtedy naprawdę będziecie mieli 3 super zdjęcia jako świetną pamiątkę z Kambodży. Teraz idziemy dalej. Musimy powoli się zbierać, bo nasz pan od tuk-tuka może być lekko zaniepokojony naszą nieobecnością. Chcemy jeszcze podjechać przynajmniej w jedno miejsce, a z tej świątyni naprawdę aż się nie chce wychodzić. To by było tyle, jeżeli chodzi o Taprom. Tak, to jest przepiękna świątynia, ona nadal jest naszą ulubioną. Te drzewa robią super robotę, więc jak tylko jesteście w Angkor, to pamiętajcie, że Taprom obowiązkowo. Zdecydowanie jest to jedna z najpiękniejszych, najbardziej klimatycznych, najbardziej klimatyczna świątynia. To według mnie nawet Angkor Wat przebija. Zdecydowanie. Jest śliczna, wpadajcie tu jak tylko możecie. Świątynia Bantei Gdei. To jest późny XII wiek. No i zobaczymy, jak wygląda. Ja już się zgubiłem, ile świątyń dzisiaj widzieliśmy. Serdecznie przepraszam, jeżeli ten vlog jest taki trochę nużący dla Was, ale ciężko pokazuje się takie budowle, które są bardzo podobne do siebie, tak żeby każda wyglądała fascynująco, ale mogę Wam obiecać, że jak tu przyjdziecie, to naprawdę przy każdej będzie Wam opadać szczęka. Docieramy już do świątyni. Do niej też się chodzi kawałkiem przez dżunglę. No nie wiem, czy słyszycie, ale też jest muzyka, więc cofam to, co powiedziałem przy poprzedniej świątyni, że tylko tam widziałem grających muzyków. Tutaj najwyraźniej też oni są. Tylko spójrzcie, jaka piękna fasada. Jesteśmy już na takim placu przed, który również jest dobrze zachowany. Fasada też wygląda nieźle, chociaż tutaj już z tym zachowaniem to aż tak dobrze nie jest. A o ile dobrze pamiętam, w środku będzie raczej tak pod gwiazdami, czyli niestety, ale bez dachu. I wychodzimy z jednego pawilonu, od razu pojawia się drugi, jest również taras, który prowadzi do niego. Macie pawilon z lewej, jestem prawie pewny, że z tej strony był dokładnie taki sam. Idziemy w głąb tej świątyni. Tak jak wspominałem, jest to miejsce pod gwiazdami, czyli absolutny brak sufitu. Wygląda bardzo podobnie do pozostałych. Pewnie widzieliście już w którejś ze świątyń takie płaskorzeźby. I tutaj też na każdej kolumnie je możecie dostrzec. A po środku już tradycyjnie wieżyczki. Obie widzę w kształcie lotosu. Idziemy dalej w głąb. Zobaczymy, co się kryje pod tymi kopułami. A pod kopułami niestety nie ma tutaj żadnych świętych rzeźb. Obecnie widzicie, że są tylko szczątki pozostałości. Pewnie w przeszłości wyglądało to lekko inaczej. I tutaj była taka centralna
rzeźba, która przedstawiała albo Buddę, albo jakieś bóstwo. Czasem może wam się wydawać, że te kamienie to są tak ułożone, wiecie, na dobre słowo, ale ja nie słyszałem, żeby tu komuś kiedyś kamienie spadły na głowę, więc wiecie, jak coś nie wygląda zbyt pięknie, ale działa, to znaczy, że jest ok. Ta świątynia zdecydowanie potrzebuje renowacji. Niektóre z tych murów ledwo się trzymają. A na końcu również znajduje się drzewo, przy którym warto strzelić sobie foteczkę. Te drzewa są tak niesamowite. Ja myślę, że ludzie tu przyjeżdżają tylko po to, żeby te drzewa oglądać. Tak przeważnie wyglądają świątynie, które nie są jeszcze zrekonstruowane. Czyli te wszystkie kamienie, co były na dachu, po prostu walają się albo w środku, albo na zewnątrz. Szkoda. No i słuchajcie, to by było mniej więcej na tyle. To ostatnia świątynia, którą mamy na naszym małym loopie. Mam nadzieję, że loop wam się podobał, że zobaczyliście, jak to wygląda, ile świątyń można zobaczyć. Tutaj jest, trochę tu krzywo, więc muszę patrzeć też pod nogi. Mam nadzieję, że te świątynie wam przypadły do gustu i że postanowicie tu przyjechać, bo naprawdę, naprawdę warto. Mam nadzieję, że będziecie mieli Kambodżę w swoim planie, bo to jest świetne miejsce i naprawdę można tutaj się bardzo dobrze pobawić, można tutaj bardzo fajnie pozwiedzać i nauczyć się czegoś nowego. A my tymczasem co? Pędzimy do naszego tuk-tuka. Mam nadzieję, że pan będzie tak miły, że odwiezie nas jeszcze do hotelu. Teraz szybkie podsumowanie od Gabi. Tak, musicie być przygotowani na to, że po pierwsze jest tutaj gorąco, więc musicie mieć ze sobą dużo wody albo być przygotowani na to, żeby kupić. Po drugie, po tych świątyniach dużo się chodzi. Zrobiliśmy około 10-11 kilometrów, po prostu chodząc po tych świątyniach. No i po trzecie, taka wycieczka całodniowa po małym loopie trwa około 7 godzin. W zależności od tego, jak szybko zwiedzacie te dane rzeczy. Przeszedłem jeszcze szybko na drugą stronę ulicy. Zobaczymy, co tutaj jest, na co jest widok. Jest to jeden ze zbiorników wodnych. Takich zbiorników tutaj znajdziecie 3. Jest to oczywiście sztuczne miejsce, które miało zapewnić wodę dla miasta. To by było na tyle. Dzięki wielkie, że zostaliście do końca. Mamy nadzieję, że ten odcinek po pierwsze wam się podobał, po drugie nie był nudny, po trzecie nie trwa 3 godziny. Zobaczymy, jeszcze tego nie wiemy, ale na pewno nakręciliśmy kupę materiału. Mamy nadzieję, że wam się kompleks Angkor podoba. Nasze top 3 w tym obiekcie to, Gabi? No zdecydowanie Angkor Wat, Ta Prohm i Bayon. To są nasze 3 top świątynie. Gdybyście mieli tylko wybrać 3, to pamiętajcie, żeby zobaczyć te, ale wszystkie świątynie są warte zobaczenia, każda jest inna, więc naprawdę bardzo, bardzo polecamy. Nie zapomnijcie zobaczyć odcinka o Angkor Wat, nie zapomnijcie zobaczyć odcinka z Wielkiego Loopa. My tymczasem się żegnamy, jedziemy do hotelu, bo zaczyna porządnie padać. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć! pa pa!